2017 rok. Podróż Uli i Bartka po Azji Południowo-Wschodniej. Po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów motocyklem trafiamy na granicę Laosu z Tajlandią. Chcemy podjąć próbę wjechania do Tajlandii naszą pełnoletnią, niewątpliwie Hondą, która towarzyszyła nam w podróży aż z Saigonu w Wietnamie. Jeśli się uda, chcemy ruszyć motocyklem do Birmy. Jeśli się nie uda, będziemy musieli go zostawić. Słuchajcie, gdzie my dzisiaj nocowaliśmy, zresztą wczoraj pokazywaliśmy to. Kapie złotem po prostu ta miejscówka. Wszystko złote, tylko tak tandetnie złote. Takie drewno na złoto pomalowane i tak dalej. Wziąłeś kluczyk? A złote klamki. Ale ogólnie nic się tu nie zgadza. No, na przykład nie ma wywiecznika w kiblu. Druga sprawa to, że ktoś po prostu postawił ogromny hotel, gdzie jest kilkadziesiąt pokoi. Widać, że albo nie zna się na rzeczy, albo chciał przeoszczędzić i chciał, żeby wyglądało na bogato, no bo armatura jest taka za 20 zł, już nie działa prysznic u góry i tak dalej. Także chyba zabrał się za to ktoś, kto nie zna się na rzeczy. Ale ciekawe zjawisko ten hotel. Hello. Somebody, can we have breakfast? Somebody. Wchodzimy w nowe złota i arasy. Jezu, miałem rację, jesteśmy jedynymi klientami tutaj. To jest ogólnie tam daleko most przyjaźni między Laosem i Birmą, między Laosem i Tajlandią, sorry. Tam jest miejscowość, której nazwy nie jestem w stanie wymienić, z której przyjechaliśmy, koło której jest ten cały hotel i podejrzewam, że to powstało tak przyszłościowo, że w przyszłości chcą tu mieć klientów. No na razie to będzie trudno, bo to jest naprawdę daleko poza miastem, jedyne co to jest ten most. Zapach tłuszczu użytego do usmażenia jajecznicy potwierdził nasze podejrzenia. W tym hotelu rzadko bywają goście. Nie cierpimy wyrzucania jedzenia, ale tego po prostu nie dało się zjeść. A propos kiepskiej armatury w wypasionym niby teoretycznie hotelu, no to złote ramy, popękana armatura, to lata w ogóle. Potem się poznaje, czy to jest solidny, porządny biznes, czy jakaś popierdółka. Tak samo tutaj. To działa. To działa. No ale już to za bardzo nie działa. No. Nie ma tak przyinwestować w plastikowe złoto, ale w normalny prysznic już nie za bardzo. Z ciekawych rzeczy jeszcze to tak wyglądają moje nogi i nie, że ich nie myłem wczoraj wieczorem przed pójściem spać, tak wyglądają spodenki. Tylko po prostu to jest smoła z drogi, która była robiona po drodze. Także myślę, że spodenki już są do wyrzucenia. Nawet nie wiem, czy umyć te stopy. Ale myślę, że szczoteczka się do tego idealnie nada. Do zębów, która to była u wystawy. Ula słusznie zauważyła, że to, że ktoś postawił tak wielki hotel, to prawdopodobnie jest pralnia brudnych pieniędzy, no bo nie ma sensu stawiać tak dużego hotelu i później w środku jest dwóch tylko klientów. To znaczy my i jeszcze jeden facet. Teraz muszę założyć bagaże i pojechać po Ulę, która zeszła ze swoim plecakiem na dół. Boimy się po prostu, że jak razem będziemy zjeżdżać, to hamulce nie wyrobią. Bardzo jest tu stromo. Może ty chcesz powiedzieć? Co? Nie. No dobra, skrótowo rzecz biorąc, no wolę z tobą się prezentować, ładniej wyglądamy razem niż ja sam. Więc skrótowo rzecz biorąc, przejechaliśmy na tym naszym bajku kilka tysięcy kilometrów, dokładnie teraz nie wiem ile, kupiliśmy go w Ho Chi Minh, przyjechaliśmy przez ponad połowę Wietnamu, Laos, północą Laosu, aż do granicy z Birmą, której nie dało się przejechać. Wczoraj wróciliśmy nadludzkim wysiłkiem i z 2 małymi upadkami, ale nic się nam nie stało z tej granicy. Jesteśmy na granicy z Tajlandią. Służył nam dobrze, teraz co prawda trochę stracił moc. Kierunkowskazy poodpadały, więc właśnie będę je przyklejał taśmą klejącą. Tutaj z tyłu to w ogóle lata luzem. A tego to nawet nie widać, chyba nie będę przyklejał. Praktycznie wątpliwe, że nas wpuszczą do Tajlandii, no bo papiery na ten motocykl są na Wietnamczyka. Ja nie mam prawa jazdy, a nawet międzynarodowego, nawet polskiego na motocykl nie mam, tylko zwykłe. Takie nie pokażę, bo tam jest narysowane, samochody są narysowane, a nie motocykle. Także nie mogę go pokazać, powiem, że zgubiłem. Nie wiem, czy łapuwa wchodzi w grę, czy po prostu uśmiechniemy się, że jedziemy z Ho Chi Minh i nas wpuszczą. Chcieli... Będziemy udawać, że nie mówimy po angielsku. No, mówiłaś mnie prawie, ale nie do końca. Jak nas wpuszczą, to jeszcze dzisiaj pewnie będziemy jechać w stronę granicy z Birmą, Tajlandii z Birmą, a jak nas nie wpuszczą, no to będziemy chyba jechać autobusem do Chiang Mai i damy komuś ten motocykl. Pewnie się z nim pożegnamy, więc jeszcze chciałem parę słów może o nim powiedzieć. Tak to wygląda z kokpitu kierowcy. To jest trzymadełko na telefon, ale telefon mi się rozwalił w drobny mak, jak widzieliście, także już go nie ma. To są kierunkowskazy, trochę krzywo.
Ten w ogóle odpada, zaraz będę go właśnie sklejał chyba, albo może zostawię, nie będzie podejrzanie wyglądać. To są lusterka, które po ostatnim upadku to się zbiło. Co tu jeszcze mamy? Lampę, która świeci za słabo, bo w nocy jak ktoś jedzie z naprzeciwka, to nie widzimy nic. A jak ktoś nie jedzie, to też trzeba jechać w miarę spokojnie, żeby nie wpaść w jakąś dziurę, bo widać na 10 metrów do przodu. Staraliśmy się ją wymienić, ale okazało się, że prądnica tego motoru jest za słaba i niestety nie dało rady nic mocniejszego wsadzić. Ditek, czy jakkolwiek to się czyta, w ogóle jestem laikiem motocyklowym, także mogę jakieś błędy tu robić. To jest podobno dobry silnik, oryginalny Hondy japoński. Taki staraliśmy się kupić. Co tu jeszcze mamy? Łańcuch, który jest chyba trochę za luźny. Zobacz, on w ogóle... Trzeba go naciągnąć znowu, jak mamy gdzieś dalej jechać. A może tylko na luzie? No właśnie moje laictwo wychodzi, że jestem laikiem totalnym motocyklowym. Okej. Ciekawa rzecz. Bez tego to byśmy nie dali rady chyba. Poduszki, które jakoś sobie zorganizowaliśmy. Bo bez tego to dupa by odpadała po prostu na 100%. Ten bagażnik mieliśmy od początku, ale tutaj są spawy takie. I mieliśmy obydwa nasze ciężkie bagaże łącznie z komputerem na górze i to po prostu pękło w końcu w Wietnamie. Po drodze, znaczy przez jakiś czas jechaliśmy tak, że ja miałem bagaż tu z przodu. Jeden, a drugi był z tyłu, a później założyli nam w miejscowości Hue w Wietnamie mega fajny bagażnik, zrobiony tak customowo, czyli na zamówienie, po bokach. Tutaj trzymamy sobie bagaże, tutaj tylko komputer idzie, bo trochę waży i inne ciężkie dosyć rzeczy, żeby nie było obciążone na bokach. A bagażnik jest naprawdę super, jest przyspawany tutaj do ramy i tak dalej. No i co, tu jeszcze mamy port USB w naszym kochanym bajku. Jakieś tam inne tematy, sprawy techniczne to nie do mnie, ja tylko umiem to odpalić i jechać. Też nie zawsze umiem znaleźć luz, bo jest to dosyć trudne w tym motocyklu. Mam nadzieję, że się z nim nie pożegnamy. Jeżeli się pożegnamy, no to będziemy go bardzo miło wspominać. Tak jak mówię, kupiliśmy go w Ho Chi Minh za $270 i to nie jest za niska cena. Podobno można nawet za $200 kupić. Jakby ktoś chciał w Wietnamie kupić motocykl, bardzo się opłaca. I są naprawdę dobre ceny. Tam jest najtaniej w Azji podobnie. Mam nadzieję, że przejedziemy. Ale się wzruszyłem. Dobra, to śniadanko i ruszamy na granicę z Tajlandią. No niestety, papiery imigracyjne wszystkie wypełnione, ale to nie wystarczy, żeby przejechać przez granicę. Tajlandia jest bardziej strict niż Laos pod tym względem. Także musimy się pożegnać z naszym kochanym bajkiem, ale oddamy go w prezencie jednemu Laotańczykowi miłemu, poznanemu wczoraj, który nam pomógł w restauracji. Tak, warto pomagać. Pomógł nam bezinteresownie. No nie wiedział, no, że może dostanie motocykl. I nie musiał, no. A bardzo się zaangażował, tłumaczył, żebyśmy tylko mogli zamówić jedzenie, bo ci ludzie, którzy tam sprzedawali to jedzenie, mówili, że nic nie ma. Znajoma akurat nie odbiera, więc zostawiliśmy mu message i jedziemy motocyklem na parking się przepakować w plecaki. Dzwonimy. Daj głośnik. Hello! Are you there? Hello! Yeah, I'm here at my room. Okay, so I will leave the key because the motorbike is at the bridge. You can come here because it's the Laos side. Do you think that I can leave the key to the parking person? So you will go right now, or you with me there? Is it possible? No. We don't know because honestly, if there is a bus, we would like to take the bus and go now. How long it will take you to come here? 30 minutes. Okay, so maybe we'll wait for you here. Okay, yeah. Ale trochę smutno, a trochę też zobaczyliśmy, że kolejne usterki wyszły, to znaczy kolejne. Tutaj bagażnik. Pan parkingowy zauważył, że bagażnik się chyba odspawał. O tu, o. A tutaj filtr chyba ten paliwa czy coś lata. No ale ogólnie to pewnie wizyty wymaga u mechanika i tam dadzą radę coś ogarnąć. Także poczekamy teraz na gościa i jak przyjedzie, to mu mamy w prezencie bajka. Zostawiamy Ulę i idziemy do wehikułu przekazać kluczyki nowemu koledze. Jak on się nazywa? Nieważne. W każdym razie w ogóle ciekawostka, zobaczyłem na Facebooku, że mamy wspólnego polskiego znajomego. Jaki ten świat jest mały. Spotkaliśmy gościa na ulicy tutaj w Ban Huan Sai. And the winner is... This is the Vietnam paper. This is you bought from the Vietnam, right? Yeah. You can drive it and you can actually take it to Vietnam.
To jest zwycięzca, który otrzyma naszego bajka. Did you see that we have a common friend from Poland on Facebook? Yes. Dariusz Metal? Yes. You know yes, this guy? I know that. Yeah. Yeah. The bike, it needs some little fixes. Yeah. It's old. So you won't come back? No, No. it's for you. Oh, so thank you very much. Thank you, you're welcome. I wish you have good trip. Thank you. Is your friend there? Yes, Ah. she's there. Yeah. Yeah. Please tell her. I'm sorry that I give it to you, not the blonde nice girl, but you know, life is life. So now I drive and I live. Yes, you guys go. You guys go. Have Have fun. a good trip, bro. Thank you Yeah. very much. Thank you. Yeah, it's good. Yeah. Let's keep in touch. Yeah, keep in touch. Keep up, have fun, all the best to you. Yeah, yeah. Have a good day. Z tego całego zamieszania za parking zapomniałem zapłacić. To był dobry bajk. Ręce jeszcze mam w smarze, w smole, bo ten bajk jest jeszcze cały czas w smole. Sorry, że mówię bajk, ale po prostu tak jest szybciej niż motocykl. Wiem, że niektórzy nie lubią za dużo anglicyzmów, ale po prostu bez nich się nie da, czasami są szybsze. A motor podobno jest niepoprawny, motocykl jest poprawny po polsku. No w każdym razie to był dobry motor, niech będzie. A teraz trzeba znaleźć autobus, żeby ruszyć dalej. Więc zwyczaiłem się od tej niewoli związanej z tym, że trzeba się poruszać z innymi ludźmi jednym pojazdem, a nie, że wsiadasz i jedziesz gdzie chcesz. Także myślę, że będę kontynuował motocyklowe wycieczki w przyszłości. I idę do Uli. Zapytał się jeszcze, to co, mogę jechać? Ja mówię, tak. O Jezu, ja bym Haga, nie widziałam jak A pytał, czy jesteś. Ja mówię, że sorry, że akurat moja blond koleżanka nie przekazuje ci motocyklu, tylko ja, no ale tak wyszło, takie jest życie. Ja bym Haga dała. Bardzo fajny koleś. Dobra, trzeba się dowiedzieć od autobusa, a najpierw zrobić immigration. Szanowni Państwo, oto Tajlandia. No takim autobusem to jest typowy lokalny autobus. Te wiatraki mnie najbardziej rozwalają. Spójrzcie na te wiatraki. I w ogóle A mnie przeraża to, co jest za nami. mam nadzieję, że będą skąpić głośności. Ale pierwsze wrażenie w Tajlandii moje osobiście, jak teraz wyszedłem nawet kupić wodę i banany, to że ludzie się uśmiechają. W Laosie tego nie widziałem, w Wietnamie też. Znaczy też jest, ale zwłaszcza Laotańczycy bardziej są tacy nieśmiali. No i po angielsku mówią wszyscy, z którymi gadałem. Lepiej lub gorzej. Ula ma nową koleżankę. Tam się ale nawet nie wiem jak ma na imię. Ula nie wie jak ma na imię, ale powiedziała do mnie po polsku: zawołaj mnie. Także ja ją zawołał i żeby nie musiała dłużej oglądać tej koleżanki zdjęć. Ale było dobre. jesteś. Ale bo to Bartek było co? dobre. No, A ja specjalnie jej nie wołałem. Tajlandia, kurczę, tak Tajlandia byłem tu ja kiedyś się i boję, że tu będzie pełno ludzi chciało stać, a ja sobie tak już po plecach. no coś trzeba zrobić z bagażem. Ej, a może tu zostaniemy w tej Tajlandii? Zobaczymy. Nie planujemy standardowo, nazwa zobowiązuje. A no bo ty tą Tajlandię inaczej znasz. Tylko z wysp, tak? Nie, byłem w Bangkoku, wyspy, Chiang Mai nie byłem, także właśnie nie wiem jaka ta Tajlandia jest tutaj. Może mi się właśnie spodoba. No bo ludzie już widzę, że są fajni, uśmiechnięci, pozytywni, kontaktowi. Komuny tu nie mieli po prostu. Wady i zalety podróżowania transportem, że tak powiem, publicznym, a nie motorkiem. Na przykład nie mam w ogóle biletów teraz z Chiang Rai do Chiang Mai. Staramy się coś wykombinować, albo taksówka, albo coś innego. Poznana Tajka, fanka Uli załatwia sprawę. Opłacało się pooglądać zdjęcia. Moje pierwsze wrażenia związane z Tajlandią są takie, że tu po prostu jest cywilizacja. Laos jest mega pusty, tutaj widać, że jest mnóstwo ludzi i że ogólnie jest nowocześnie, jest na bogato, wszystko się zgadza, system działa. Czuję się taki zaopiekowany bardziej tutaj, także naprawdę to pierwsze wrażenie jest bardzo fajne. No i oni mają ten taki uśmiech na dzień dobry, jak coś chcą sprzedać nawet w sklepie, to się uśmiechną. To jest bardzo fajne. Uwaga, idę się zważyć, zobaczę, czy przybyło na wadze, czy ubyło. Jednego bata wrzucam, cyk. O, muzyczka zagrała nawet. Okej. Oż ty mordo, nie ubyło, ewidentnie nie ubyło. Tajlandia, powiedziałaś mi niewygodną prawdę.
Tam jest Ula i ona coś kombinuje. Muzyczki sobie słucha albo pisze z kimś. I co? Dalej czekamy. Czekamy, nie wiemy. Laska? Dzwoniają co chwilę, chyba dzwonią po prostu. Laska Tajka coś kombinuje, ma ciśnienie, żeby wrócić, bo chyba idzie dzisiaj do pracy, bo pracuje w jakimś klubie czy coś, nie wiemy. No i myślimy, że raczej się z nią zabierzemy, no bo nie chcemy zmieniać. Taksówkę, ale no... Taksówka wychodzi z 70 zł od osoby, także chyba pojedziemy z nią. Jedziemy samochodem i jesteśmy w strasznym szoku, że jedziemy samochodem. Jeszcze jest klimatyzacja, a Bartek wypił dużo kawy. Ja ogólnie mamy teraz koniec marca, od grudnia nie jechałem samochodem. Jeździłem na motocyklu, przejechaliśmy parę tysięcy kilometrów, myślę. Płynąłem statkiem, przeróżne autobusy i tak dalej, trajki, tuk-tuki. Bardzo długo nie siedzieliśmy w samochodzie i po prostu przeżywamy to. Jest to Jaka mega. wygoda, doceniamy teraz takie rzeczy jeszcze bardziej. Chcieliśmy jeszcze dodać, że ten samochód to nie dość, że samochód, to jeszcze taki dziwny samochód, bo ma... Z drugiej strony kierownicy, no i ruch też jest z drugą stroną. Także w ogóle zaczynamy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie tak właśnie miało być z tym motocyklem. Po pierwsze już tam się zaczął rozwalać, bagażnik i tak dalej, a po drugie jakbym nagle miał jechać lewą stroną, to nie wiem, czy bym się przyzwyczaił. Jaka kawał tej kawy? Zatrzymaliśmy się w 7-Eleven i Ula ogarnia sobie kawę. Which one is better? Aha, okej. Zimna, to po Do co pełna. tak wsypałam? Zapłacone, lej do pełna. Doleję. A gdzie jest No. przykrywka? Przecież zapłacone, to trzeba jak najwięcej. Ale jaki wybór tu jest po Laosie, po prostu jesteśmy jak w raju produktowym. A w ogóle pracownicy tutaj chodzą w skarpetkach, zauważyłaś? No. Ja bym chciała takiego sandwicha. Moje jedzenie się tam grzeje. Ale ci fajnie. Na nas też rozwiązał. Thank you. Czy lasagną przywaliłeś? Lasagna, tak. 37. 100. Thank you. Paradoksalnie, Tajlandia to był dla nas powrót do cywilizacji, by nie powiedzieć zachodniego świata. Ten kraj, pełen turystów i niby oklepany kierunek patrząc z Polski, nam ukazał się w całkiem nowych barwach. Różnorodność, dobrobyt, wolność, porządek, uśmiech. Po Kambodży, Wietnamie i Laosie Tajlandia wydaje się być wysoko rozwiniętym i świetnie zorganizowanym krajem. Do tego dane nam było spotkać Poltka na tajskich blachach. Kolejne wydarzenia potoczyły się szybko. Ula udała się na medytację Vipassana 10 dni ciszy, a ja zostałem sam w Chiang Mai, zastanawiając się, co robić dalej. Niestety będzie trochę trzęsło, bo nie wziąłem gimbala. Ale dobra, jak zrobię raz wyjątek i nagram coś, że trzęsie, to chyba się świat nie skończy, nie? Mam teraz taki dylemat, że zastanawiam się, czy polecieć do Birmy, bo jestem naprawdę rzut beretem, czyli w Chiang Mai. No fakt, że akurat leci się przez Bangkok, ale lot jest niedrogi. Czy lecieć stąd na Filipiny z powrotem do domu? Raczej myślę, że polecę do Birmy, dlatego że wychodzi mniej więcej podobna cena, troszeczkę więcej się dopłaca, a mogę z tydzień spędzić w Birmie. Fakt, że za wiele nie zobaczę, bo państwo jest ogromne, ale przynajmniej się wybiorę i zobaczę cokolwiek. Odwiedzę nowy kraj, poznam nowy język, nowych ludzi. Myślę, że raczej tak zrobię. A Sikihor i Filipiny nie uciekną. I spotkam się tam z Ulą, akurat pewnie skończę te 10-dniowe modły. Jak powiedziałem, tak nie zrobiłem. Zamiast Birmy poleciałem na Filipiny, na wyspę Sikihor, nadal moją ulubioną i najpiękniejszą wyspę, jaką znam. Jednak tym razem nie mogłem znaleźć tam dla siebie miejsca. Ruszyłem więc do Polski, gdzie 8 kwietnia jeszcze wbrew pozorom nie było wiosny. Ula w tym czasie odbyła medytację, odwiedziła Malezję, Filipiny, weszła na mur chiński w okolicach Pekinu i również ruszyła do ojczyzny. Dziękujemy za to, że odbyliście tę podróż razem z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie, Ula i Bartek.